Moi drodzy, partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Vesper, producent takich oto dzbanków filtrujących D2 Borosilicate Future Flow. Każdy dzbanek wyposażony jest w filtr, a ów filtr w inteligentny licznik, który mierzy poziom zużycia filtra. A jeden filtr starcza na 200 litrów wody. Dzięki temu wodę doskonałej jakości mamy zawsze na wyciągnięcie ręki. Pięknie się Państwu kłaniam w ten cudowny, letni, gorący poranek. No gorący, bo 26,5, 27 momentami, a jest wcześnie. Przedzieramy się bocznymi drogami, na razie dalmatyńskimi. Po pierwsze dlatego, że uwielbiam jeździć bocznymi drogami, ale po drugie jedziemy bocznymi drogami do miejsca, które również niezwykle uwielbiam. Dalmacja to jedno z tych miejsc, ale my jedziemy do drugiego mojego ulubionego miejsca, mianowicie do Hercegowiny. No bo skoro kręcimy się wokół komina mojego, dalmatyńskiego, to te odległości są naprawdę niewielkie, a za każdym razem można zobaczyć coś niezwykłego. I właśnie dzisiaj chciałem pokazać Wam taki fragment Bośni i Hercegowiny, którego jeszcze nie widzieliście. Ja tam byłem tylko przelotem, zatem wiem, że jest pięknie, ale to, co będziemy odkrywać, pewnie w większości i my będziemy widzieć po raz pierwszy. Zatem pełen odkrywczej, wspaniałej energii mknę naprzód. Za momencik granica z Bośnią i Hercegowiną. Dobar dan. Dobar dan, jedna marka i 20 zł. Kartico molim. Nemam ja maraka. Hvala puno. Do widzenia. Zapłaciłem właśnie jedną markę i 20 tych drobniejszych, czyli jakieś 2,40. W ogóle nie byłem na to przygotowany, gdyż nie wiedziałem, że tutaj jest fragment autostrady. Tutaj cały czas też robią drogi. Już Wam pokazywałem nową drogę z Neum w górę, ale to jest autostrada normalna. W ogóle robią podobno autostradę, która będzie szła z Mostaru do Sarajewa i potem do granicy chorwackiej. To niezwykle skróci drogę do Dalmacji, bo najkrótsza droga z Polski południowej, z Krakowa do Dalmacji jest przez Słowację, Węgry. No gdyby jeszcze przejazd przez nasze góry był mniej bolesny, gdyby do Chyżnego nie trzeba było się pchać zakopianką, zwykle zakorkowaną, i gdyby potem nie trzeba było przez te góry przejeżdżać, ale da się. Od Żyliny jest autostrada na Słowacji, potem Węgry, tak, Budapeszt, autostrada do granicy przez Chorwację i potem tu będzie pięknie. Mam nadzieję, że dożyjemy. Marka 20. Da się żyć, ale to co prawda, jak mi pokazuje, tylko 4 kilometry takiego wspaniałego asfaltu. Zobaczymy, co potem. Figi jeszcze nie dojrzały, ale to nie figi sprawiły, że się zatrzymaliśmy. Figi rosną tutaj niemal wszędzie, w tej części Hercegowiny. Zatrzymaliśmy się, by rozprostować kości, ale również po to, by przy okazji pokazać Wam coś pięknego. A to jest rzecz doprawdy przepiękna. Dwie rzeki, Mlada i Trebiżat, które się łączą i mamy wspaniały wodospad, Kociuszja.
To jest miejsce, które po pierwsze ma parking za darmo. Tu się można kąpać, nie płaci się żadnych biletów. Woda bardzo zimna, co jest ożywcze w tym upale. No jeszcze nie jestem przegrzany, więc jeszcze się nie będę kąpał. Ale co najważniejsze, wzdłuż tego nurtu mamy tutaj miejsca, w których kiedyś stały młyny, no bo korzystały z nurtu wody. Te młyny już nie działają jako młyny, ale działają jako restauracje. Idealne warunki na krótki popas. Nie wiadomo, co jest głośniejsze, czy szum spadającej wody, czy też drące się niezwykle cykady. Jesteśmy w tej najniższej części Hercegowiny, czyli klimat identyczny jak w Dalmacji. Stąd figi, drzewa oliwne, palmy, cykady. Najniższej, co nie znaczy, że jest tu płasko. Są górki, ale te górki są jeszcze niewielkie. Gdzie jesteśmy? Kociuszja, to już wiecie, wodospad, ale by to dokładnie umiejscowić, jesteśmy mniej więcej 120 km od Splitu, 130 od Dubrownika, w pobliżu miasta Lubuszki, hercegowińskiego miasta, niemal przy samej granicy z Chorwacją. Bardzo blisko stąd jest również Medjugorje. I na razie jest tak, ale mamy do przejechania 50 km i myślę, że już za 30 krajobraz zmieni się radykalnie. Na tym polega między innymi piękno tej ziemi, a również na tym, że wszędzie podają wyborną kawę i domowo robioną lemoniadę. Trochę nie doszacowałem dystansu. Jak sprawdziłem przed chwilą w aucie, do przejechania mamy 70 km z okładem. No ale będziemy się często zatrzymywać, bo jakże się tu nie zatrzymywać? Słychać cykady. To znaczy, że jeszcze jesteśmy w tej części Hercegowiny, która należy do Śródziemnomorza. No i to jest rzeka Trebiżat. Jesteśmy powyżej owych wodospadów i na tej rzece zwykły most. On się wydaje zwykły, jak stoimy na nim i nie widzimy, jak wygląda, bo barierka jest dość szpetna, współczesna, lekko przyrdzewiała. Ale z tej perspektywy przecież widać wyraźnie. To jest stareńki, kamienny, postturecki most. I takich rzeczy, takich skarbów ukrytych Hercegowina jest pełna. Cykady i palmy zostawiliśmy tam poniżej. Mimo że nie jestem najmłodszy, zawsze mnie zdumiewa, jak na przestrzeni 20 kilometrów, a mniej więcej tyle nas dzieli od botanicznego Śródziemnomorza, krajobraz potrafi się zmienić. No ale to jest kwestia wysokości i klimatu, który tu po prostu jest inny. Tu, czyli gdzie? Już tłumaczę. Mniej więcej tam mamy Mostar, który leży w kotlinie Neretwy. Niezwykle gorące miejsce, jedno z najgorętszych w całej dawnej Jugosławii, o ile nie najgorętsze w ogóle, no bo kotlina. A po dwóch stronach Mostaru dwa masywy. Po stronie wschodniej masyw Preń. Pokazywaliśmy go w zeszłym roku, penetrowaliśmy go dość obficie, jeżdżąc bezdrożami nawet po nim. A my teraz jesteśmy po stronie zachodniej. Masyw Wran. Nie byle jaki masyw, ponieważ jego najwyższy szczyt, Veliki Vran, wznosi się na niecałe 2100 metrów. No jeszcze nie jesteśmy na samym szczycie owego masywu. Na szczycie Velikого Vrana nie będziemy w ogóle, no bo na szczyt się wyjechać nie da, ale zmierzamy w tamtą stronę. A tutaj jest już to wszystko, co w górskiej części Hercegowiny najpiękniejsze. Czyli ów krasowy krajobraz, te piękne górskie łąki porośnięte ziołami,
pachnące słońce, ale nie ma dojmującego skwaru. To jeszcze jedna różnica, 20 km. Tam już było ponad 30, tutaj w tej chwili 25. Pięknie. Liepo, czysta liepota. Jezioro Blidinie i właśnie od nazwy tego jeziora ów cały teren, czyli ten płaskowyż i owe górskie masywy nazwano Parkiem Przyrody Blidinie. Park Przyrody Blidinie. Jest to obszar chroniony, stojący w hierarchii nieco niżej niż Park Narodowy, no ale jednak doceniony, czemu trudno się dziwić, bo to jest miejsce przepiękne. Przewodniki nie są specjalnie rozmowne w tej sprawie. Znalazłem może 3 zdania, a trafiłem tu przypadkiem w zeszłym roku. Jechałem po prostu z miasta Tomisławgrad do Jablanicy, wjechałem tu, no i Szczena na dół i postanowiłem, że przy najbliższej nadarzającej się okazji muszę i Wam owo miejsce pokazać. No i właśnie ta okazja nadeszła. Park Przyrody Blidinie. Jedziemy tam. Oto jezioro widziane z bliska, z takiego bliska, że bliżej się nie da, gdyż stoję nad jego samiuśkim brzegiem. A tutaj, gdzie stoję, na brzegu, jestem na wysokości 1184 metrów nad poziomem morza. To jest największe wysokogórskie jezioro w całej Bośni i Hercegowinie. Naturalne jezioro, polodowcowe. Jego wielkość może się trochę zmieniać, no bo to zależy od tego, ile śniegu wiosną zejdzie z gór. Niezależnie od tego, czy jest trochę większe, czy jest trochę mniejsze, to niemal wszędzie jest bardzo płytkie. No tak naprawdę w najgłębszym miejscu to podobno ma, ale tylko w jednym, 3 metry, a tak to jest pół metra góra. No i nie służy ono raczej rekreacji. Tam po drugiej stronie jest chyba coś w rodzaju mini kempingu, ale i tak zważywszy na kolor owej toni, kąpieli tu zażywać nie będziemy. Woda jest czysta, łowi się tu ryby. Ciepłe, no bo płytkie, to się nagrzewa. No tu jest może nie gorąco, ale bardzo ciepło. Ale nie, kąpieli teraz nie będzie. Teraz jedziemy dalej. Moi drodzy, oto lokal, którego sława dotarła aż do Dalmacji. Ponieważ kiedy powiedzieliśmy, że jedziemy do Blidinie, powiedzieli nam natychmiast, koniecznie Hajduczkę Wrleti. Nazwa jest tutaj na tym proporczyku na stole i widzimy, że lokal działa od 25 lat. Cieszy się sławą, zaraz się to potwierdzi, czy jest to sława zasłużona, ale już wygląda, że raczej tak. To są miejscowe hercegowińskie przystawki. Zacznijmy od tej, do której będę musiał skorzystać z głębokiego talerza. To jest mianowicie pura, czyli palenta, czyli polenta, czyli mama łyga, czyli rzecz kukurydziana. No jesteśmy dość wysoko w górach, więc tutaj z kukurydzy się korzysta. To jest rosnące tutaj zboże. No i nie je się tego samego. Do tego jest niezwykła kombinacja, niezwykła, ale jakże prosta i cudowna. Mamy mianowicie jogurt, masło i do tego dużo czosnku. I to się tym zalewa i tak się to je. Ja jako wielki miłośnik polenty spróbuję tego z rozkoszą prawdziwą. Naczosnkowane, ożywcze. To jest miejscowa cucina povera, czyli siro-maszna kuchnia. Mnóstwo energii, mnóstwo siły. Można było iść wysoko w góry. Idziemy dalej. Usztypci, czyli takie ciasto, które przybiera różne formy, jest smażone w głębokim tłuszczu. Czasami to mogą być takie kuleczki jak pończusie, a tutaj są takie wielkie placki. No i co mamy? Pokażę Wam to wskazówką z usztypci. To jest miejscowa panceta. To wszystko tutaj jest na miejscu robione. Panceta, czyli boczek wędzony, suszony. To jest kajmak, czyli ser robiony z fermentowanej śmietany. To jest domowa kobasica. Tutaj
ostra papryka, ogóreczki. To jest ser wędzony. To jest ser z miecha i z miesziny, czyli taki ser, który dojrzewa w wyprawionym żołądku owczym albo krowym. To jest w końcu miejscowy pryszut. Do usztypci również bierze się kajmak. One są ciepłe i ten niezwykle tłusty rodzaj sera się wspaniale tutaj roztapia. Zanim się roztopi, to go połknę. Chrupiące i boskie. Panceta. Domowe wędliny. Oliwki, no tu akurat nie rosną, ale już wiecie, tam w dole już tak. Więc można powiedzieć, że są lokalne. To są nasze przystawki. Drugie też pokażemy. Super. W kwestii zamówień drugich dań byliśmy niemal zgodni. No bo jak w karcie jest dżigerica, czyli wątróbka, w dodatku jagnięca, no to jakże jej nie zamówić? W Polsce rarytas niemal nieosiągalny. Poprosiliśmy, by nie była przepieczona, by była tylko cak-cak. No i chyba taka jest. Mięciunia rozpływa się w ustach. Do tego potrzeb dietetyczny kazał mi wziąć nie górę fryt, one są domowe, więc kuszą, ale takie talarki ziemniaczane powiedzieli, że też są domowe. No i do tego jeszcze mieszana sałata, czyli to, co jest tutaj. Proste, cieszące człowieka jedzenie. Tak bym to najkrócej podsumował. Świetne. Ta częściowo płaska przestrzeń pomiędzy górami to Długopolie. No Polie to jest klasyka owych krasowych form, czyli masywy górskie po obu stronach, a pomiędzy tym płaskowyż. To jest najwyższy tutejszy masyw, czyli Wran. Przyjechaliśmy w to miejsce drogą szutrową, ale wiedzieliśmy, gdzie jedziemy, gdyż przeczytaliśmy, że na owym poliu, Długopolie, jeszcze raz przypominam, mamy takie oto cmentarzysko, nekropolię, niezwykłą, mianowicie stećci, jakby powiedzieli miejscowi, czyli wczesno-średniowieczne nagrobki przypisywane bogomiłom, choć wcale nie jest pewne, kto pod nimi spoczywa. Pokazywałem wam już wcześniej słynną nekropolię stećkową w Radimlie, koło miejscowości Stolac. Tam trzeba płacić za wejście, a tutaj stoi to, panie Bąku, proszę odlecieć, stoi to po prostu w majestacie przyrody. Nie ma żadnych barierek, nie ma żadnych opłat. Wystarczy tu dojechać, co nie jest trudne, i podziwiać. Na niektórych stećkach mamy zachowaną ornamentykę, wspaniałą. Aż cud, że to zostało, bo to nie jest bardzo twardy kamień, to jest wapień, prawdopodobnie pochodzący z kamieniołomu spod masywu Wran. No i co tutaj mamy? No trzeba odejść nieco dalej, żeby to lepiej zobaczyć. Mamy postaci trzymające się, mamy jeźdźca na koniu, który chyba ma włócznie, mamy zwierzęta i ową jakże charakterystyczną ornamentykę, która zresztą widnieje na wielu innych stećkach. Tam to jest bardzo podobnie przedstawione. Tam mamy jeźdźca na koniu z jakąś włócznią i też mamy zwierzę. Tych nagrobków jest tutaj mniej więcej 150. Wczesne średniowiecze. Jeszcze raz powiadam, ale ludzie żyli tu i wcześniej, bo są tu ślady dawnych rzymskich dróg. Tutaj mieszkali Ilirowie. I teraz zobaczcie, jak ja trochę przykucnę, czyli zniknie mi owa chata współczesna, która tam jest. Jak tutaj przykucnę i nie mam tej chaty, mam to i mam Wran. No to jest po prostu naturalne, niezwykłe, niczym niezakłócone piękno.
A czym się zajmują stali mieszkańcy tych okolic? Mieszkańcy nieliczni, bo sami widzicie, że nie jest to miejsce obficie zamieszkałe. Przyjmują turystów, ale z tego utrzymać się może niewielu, gdyż turystyka jest tutaj jeszcze nieco w powijakach, co cieszy z kolei takich turystów jak my, wytrawnych, którzy docierają gdzieś, mimo że te miejsca nie są w folderach i w ofertach wszechświatowych biur podróży. No ale poza tym robią ci mieszkańcy owych okolic to samo, co robili przed wiekami. Zatem gospodarka pasterska, wypas owiec. Jesteśmy w Górach Dynarskich i mieszkają tutaj ludzie, którzy są potomkami Wołochów, Wlassi. Tak się na nich mówi. Wlassi to liczba mnoga, a Wlach to liczba pojedyncza, czyli Wołoch. No, czyli proto-Rumunii niegdyś, no bo zasiedlano Tatry, które są fragmentem Karpat i całe Karpaty i Góry Dynarskiej, tak aż do kontynentalnej Grecji, te ziemie właśnie ludźmi, którzy najlepiej się na gospodarce pasterskiej znali w średniowieczu, czyli Wołochami. Feta, miejscowy ser z miecha, nasz bunt z bryndza, słowa gazda, watra, to wszystko na tym ogromnym obszarze przez Karpaty po Góry Dynarskie to są słowa te same. No więc można powiedzieć, że jesteśmy u podnóża rys. One są ciut tylko wyższe, rysy, niż ów masyw znany wam już Wran, ale nikogo tutaj nie widziałem w portkach i z ciupagami, co nie znaczy, że nie ma pokrewieństw. Bałkany pełne są wpływów tureckich i to niekoniecznie ten ich fragment, który był kiedyś częścią Imperium Osmańskiego. No oczywiście tam wpływów tureckich jest więcej. No w Bośni to przede wszystkim religia, islam, ale i w Dalmacji, gdzie właśnie teraz u siebie w kuchni jestem, mamy mnóstwo słów, tak zwanych turcyzmów zaczerpniętych z języka tureckiego. Kieszeń w Dalmacji nazywa się dżeb. Jak coś jest za friko, czyli za darmo, to jest dżaba. Mamy też wpływy kuchenne. No wiecie, kultury się kiedyś przenikały po prostu. Dalmacja graniczyła przez stulecia z Imperium Osmańskim, stąd owe wpływy. I my w Rzeczpospolitej, przecież mówię o pierwszej Rzeczypospolitej, graniczyliśmy z Imperium Osmańskim. No i czym jest strój szlachecki? No jest rzeczą wschodnią, podgolone głowy, pasy słudzkie, szable zakrzywione. To są wszystko wpływy tureckie. Nabijanie na pal. Przejdźmy do łagodniejszych rzeczy, chociaż troszeczkę z nabijaniem na pal się kojarzących, mianowicie do flaczków. Flaczki. Słynna turecka zupa iszkembe çorbasi. No właśnie, çorbasi, słowo, od którego wiedzie się miejscowa czorba. No i teraz flaczki. Po chorwacku to są fileki albo też tripice, ale tutaj mówi się również szkembe albo szkembici. I przygotuję teraz owe szkembici w wersji tureckiej, a również praktykowanej w Bośni wersji. Mianowicie kupiłem flaczki cielęce, które wcześniej w kilku wodach ugotowałem. Owe wody zostały odlane. W oryginale są to flaczki jagnięce, no ale tych kupić normalnie w sklepie się nie da. I teraz oryginalny przepis każe, by bazą zupy, bo to jest zupa, iszkembe çorbasi, był flakowy wywar. Ale ja poszedłem trochę dalej. Mianowicie zrobiłem tutaj taki klasyczny, miejscowy, jarzynowy wywar. No to są jarzyny jak do rosołu. Maleńka różnica jest taka, że w środku mamy również liście selera, mamy również pomidora, on gdzieś tam się schował,
I mamy również papryki. No i to było tylko posolone. I to będzie baza, poza oczywiście szkębiczami. Czyli teraz biorę sito, wlewam to do garnka, w którym będą flaczki gotowane. Z przypraw dodałem tu jedynie sól oraz ziarna pieprzu. Widać, że jest mocny, intensywny, trochę włoskiej kapusty w środku. I teraz tak, działam tak, żebyście to widzieli, więc trochę nielogicznie, bo przez rękę muszę to zrobić tak. Jeszcze liście laurowe są. O, teraz się pokaże na sicie całe to dobro. Czyli widzicie, tu gdzieś jest pomidor, są papryki. O, papryki z Macedonii, wspaniałe papryki. One tutaj są do kupienia bez problemu. I teraz mamy rzecz następującą. Krótka piłeczka. Dodajemy to. Stawiamy, gotujemy mniej więcej pół godziny. Na razie tyle. Minęło mniej więcej 15 minut. Flaki były wcześniej ugotowane solidnie, więc są miękkie. Chodziło tylko o to, żeby to się połączyło. No i to jest z wyglądu różne od naszych flaków, no bo na razie to jest niemal monochromatyczne, ale to właśnie o to chodzi. Możemy pod tym wyłączyć, zostawmy to odkryte. Teraz robimy rzecz bardzo ważną w iszkembe czorbasi. Mianowicie trzeba zrobić zasmażkę. Zasmażkę klasyczną, czyli masło i mąka. Turcy czasami robią to na klarowanym maśle, ale nie będziemy tutaj jakiejś straszliwej temperatury używać, więc zwykłe masło również może być. No więc wiecie, po prostu roztapiamy masło i zaraz do tego dodam zwykłą mąkę. Jak się masło roztopi i zasmażka leciutko rumiana. Biała zasmażka, no to jest na przykład podstawa do sosu beszamelowego, ale rumiana zasmażka ma więcej smaku, ponieważ ta mąka jest zrumieniona właśnie. Pamiętam taką zupę, bieda zupę z czasów mojego dzieciństwa, której bazą była właśnie rumiana, bardzo rumiana zasmażka robiona na mące i kminek. No, Kraków to kminek. I tam w zasadzie nic więcej nie było. To było często na kostce rosłowej. Bardzo swoją drogą dobra rzecz. Rozprowadzamy i czekamy, aż mąka zmieni kolor, uważając, by nie było w tym grudek. Mam tutaj specjalny przyrząd ku temu, by wszystko bardzo ładnie rozprowadzić. Zasmażka zmieniła kolor, zresztą pachnie ta uprażona mąka. Wyłączam pod tym ogień, no ten garnek będzie trzymał długo ciepło, ale już działamy dalej. Teraz trzeba niewielką chochelką, cały czas mieszając, stopniowo dodawać tutaj płyn. To się za chwilę zrobi glucik, ale z czasem rozprowadzimy to. Piękna, rumiana, pachnąca zasmażka bez grudek. I teraz trzeba ją doprowadzić do takiego momentu, by przestała być klajstrem zwartym i zaczęła być płynem, gdyż niezwykle prosta rzecz, mianowicie pod tym z powrotem gaz, a to przelewamy tutaj, zaraz to przemieszamy, tak. Przemieszamy to i zagotujemy i pozwalamy się temu gotować przez mniej więcej 10 minut. Widzicie? Trzeba uważać, by na brzegach to również rozprowadzać. Tutaj zostało trochę nierozprowadzonego, ale zaraz to się zmieni. Dolewam. I cała zasmażka pójdzie do środka. To sobie tutaj delikatnie mruga, no więc tak, mąka nie będzie mi już potrzebna.
Natomiast do wydania potrzebny jest ocet z czosnkiem. Biały ocet z białego wina, a nie z czerwonego wina, żeby nie burzyć tej monochromatyczności barwy. Tam będzie tylko jeden akcencik kolorystyczny, ale o tym potem. No więc tak jak bardzo często w Wietnamie, ale też tak jak w przypadku rumuńskich flaczków, ciorba de burta. Ciorba, burta to po rumuńsku żołądek, czyli zupa z żołądków, zupa z flaczków, niezwykle podobna do iszkembe czorbasi, no tylko że tam idzie śmietana i ten wywar jest bardzo intensywny, bo się gotuje dość często na przykład gicz cielęcą. No to wtedy zakleja już usta. A ja tu robię ów przepis kanoniczny. Więc teraz parę ząbków czosnku, które trzeba pokroić drobno i wrzucić do octu, tak żeby to była ostateczna przyprawa. Nie zmiażdżyć, tylko pokroić. Mianowicie obrać z łupinek i moim skromnym zdaniem najlepiej jest pokroić je, czyli owe czosnki w takie oto julienne paseczki. To w restauracjach, zarówno w Rumunii, jak i w Turcji stoi po prostu. Zwłaszcza w Rumunii, bo tam ciorba de burta to jest rzecz jadana powszechnie i namiętnie. Bardzo to lubię. Na Węgrzech też występuje. Występuje również w tej części Rumunii, gdzie mieszkają seklerzy. No, wspaniała zupa. Wspaniała zupa. Nie jest ona dietetyczna i być może na upały nie jest najlepsza, no ale cóż to. Poświęcenie to jest rzecz w gastronomii konieczna. Od czosnku mam nasiąknięte prawice, więc musiałem je nieco umyć. Teraz lodowa. Teraz lodowa, gdyż potrzebne są świeże jaja, czyli świeże jajka, i miska, i sok z cytryny. I co teraz robimy? Teraz potrzebujemy miseczkę. Musimy wbić tutaj na taką ilość zupy 4 żółtka, a potem wcisnąć tu sok z cytryny i co dalej, to zobaczycie. Myślę, że z 2 będzie zupełnie ok. Kuchnia grecka z kolei, ona również ma w sobie mnóstwo elementów z kuchni tureckiej. No przecież to była wielosetletnia okupacja. Oczywiście Grecy mówią, nie, to nasze, a Turcy mówią, nie, to nasze. No i wiecie, jak to jest. Niech się kłócą, wszystko jedno. Tu jest caciki, tam jest cacik. Zresztą będę to robił. Niezwykle prosty przyrząd, ale jakże przydatny, gdyż zostają w nim pestki z cytryny i te cytrynowe flunkry. No zobaczcie, tu odgarniam teraz trochę miąższu i leci sok, a to wszystko tu zostało. No i zaraz z tym pójdziemy do zlewu. Idziemy z tym do zlewu. Bach. Co teraz? Teraz wyłączamy pod tym ogień. To sobie mruga jeno. To trzeba rozmieszać. I teraz bardzo odpowiedzialne zadanie. Mianowicie, tak jak w każdej greckiej zupie, no nie wiem, avgolemono na przykład, czyli zupie cytrynowej, trzeba dolać to stopniowo do gorącej zupy, potem już tego nie wolno zagotować i mieszać tak, żeby się żółtka nie zważyły, więc najpierw trzeba to zahartować. Mam tutaj trochę tego gorącego płynu, niech on ciut przestygnie, będziemy go dodawać po odrobince i cały czas mieszać. Chodzi o to, żeby nastąpił proces emulgacji, żeby to się połączyło, a żeby żółtka nie zamieniły się w jajecznicę. Nie ścięło się, mam wrażenie, że jest zahartowane. Upewnię się, tak, gaz wyłączony, bo wiecie, to jest proces, od którego już nie ma odwrotu, czyli jak się zetnie, to koniec. Gluty będą, a tego nie chcemy. Więc jeszcze to trochę tutaj schładzam. Flaki bardzo długo trzymają temperaturę. Zobaczcie, jak się wspaniale dymią. Czyli co, wlewać już? Nie, zaczekamy jeszcze. Ryzykowna sprawa. Teraz zrobię rzecz
która służy do wykończenia tego dania. Mianowicie rondelek i w tym rondelku rozgrzewam porcję masła. Na razie na jedną osobę, gdyż na razie zrobię porcję tylko dla siebie. A co z tym masłem? Zaraz wam pokażę. Błagając niebiosa o przychylność, wlewam mieszając. Nie ścięło się. Hurra, hurra, hurra. Hurra. Możemy zająć się tym. Masło. I w tym maśle trzeba rozgrzać coś, co się po turecku nazywa kirmizi biber. Czyli to jest papryka tłuczona, która wcześniej była pieczona. Ona może mieć w oleju, ona może mieć wersję ostrą i nieostrą. Ta jest nieostra, zmniejszam ogień. Zmniejszam ogień, a chcę, żeby to było trochę ostre, więc dodaję tutaj po prostu szczyptę peperoncino. Szczyptę. I chodzi o to tylko, by to się podgrzało i by to masło nabrało paprykowego koloru. O. Dobra, już można pod tym wyłączyć. Podaję. Nie wiem, czy Ricky lubi flaki, białka, jajek lubi na pewno. Nic mi w tej sprawie nie wiadomo, ale pogadam. Na pewno nie lubi flaków ostrych, bo psy nie mogą jeść ostrych flaków, a one finalnie ostre będą. Zacznijmy od tego. No to jest całkowicie monochromatyczne, jak już wspominałem, ale za chwilę ta kompozycja kolorystyczna się zmieni. Doprawiamy. No więc ów czosnkowy ocet. Dlatego też nie można przegiąć z ilością cytryny, bo jeszcze to dość solidnie dokwaszamy. No i teraz coś, co zmieni oblicze flaków, tych flaków, kolorystyczne. Widzicie, co się dzieje? Owe papryczki, owe kleksiki maślane, czerwone. Chodzi o to, by to masło się zabarwiło, ale nie wolno przegiąć ze smażeniem, no bo papryka przesmażona w tłuszczu gorzknieje. No i teraz pikle. Wśród nich najważniejsze pikle to ostre, marynowane papryczki. Są tacy, którzy je kroją w kawałki i tu wrzucają, a są tacy, do których należę i ja, którzy to będą tylko tym ostrym pogryzali. No i jak to smakuje? Wspaniałe, wspaniałe. Iszkembe czorbasi. Danie w oryginale z Turcji, ale danie bośniacko-bałkańskie zarazem. Anielskie flaki. Naszą dzisiejszą podróż, która była zarówno krajoznawcza, jak i kulinarna, zakończę kawą zaparzoną w dżezwie po turecku albo też, jeśli wolicie, po bośniacku. Zakończę ją baklawą pływającą w cukrowym syropie i szklanką wody, bo rzecz tak słodką trzeba popić wodą koniecznie. No i zakończę ją konstatacją, która wydaje mi się oczywista, ale nie jest ona wcale oczywista dla wszystkich. Mianowicie taką, że Bośnia i Hercegowina, ale i w ogóle całe Bałkany to jest kopalnia tematów. To jest kopalnia tematów kulinarnych, to jest kopalnia tematów historycznych i to jest nade wszystko przepiękne miejsce. W związku z tym, już się z wami żegnając, życzę wam jak najczęstszych, jak najpiękniejszych podróży w tę stronę. Ajde, ciao.